Ok. Dzisiaj w sumie nietypowo, bo miałem zrobić rest day po wczorajszych ciężkich nogach, ale to jest właśnie ten dzień, że ręce aż się dopominają o trening, a ja idę zgodnie z czuciem ciała i po prostu muszę te ręce zrobić. Tak samo jak czasami ciało mówi, że jest się przetrenowanym i wtedy trzeba zrobić dzień lub dwa przerwy dodatkowo, tak dzisiaj po prostu trzeba zrobić trening. Pomimo tego, że miał być rest day, no po prostu super. Więc za chwilkę robimy. Oczywiście dzisiaj zrobimy progres obciążenia, czyli tak, na hantle dodamy po 1 kg, czyli 19. Tu będzie nowe ćwiczenie, bo sztangą prostą, ale tu sobie ustawiłem 10, 20, 30, 40 kg i tu zrobimy trica, ale dzisiaj wąskim uchwytem, bo dawno nie robiłem, ale też dorzuciłem 2 kg. Dobra. Szybka rozgrzeweczka na początku tych stawów, może na początek. Ogólnie ten ruch w przypadku treningu rąk to jest w ogóle podstawa, żeby otworzyć fajnie te stawy barkowe. Super. A dzisiaj są fajnie, nawet nie chrupły. Czyli właśnie, to nawet po takich ćwiczeniach widać, że ręka aż się prosi do treningu. Więc nie możemy zmarnować takiej energii. Oj, coś czuję, że dzisiaj będzie pięknie. A, kurka wodna. Pstrykło. Tu przy tym ruchu chodzi o to, żeby wektor siły szedł cały czas jakby w dół. Tak samo jak tu w tej pozycji jest ręka, to tam ją wyciągamy najbardziej jak można. Bardzo bolesne czasami, ale ono pięknie otwiera ten staw. Niesamowite. Dobra. Machniemy jakimś leciutkim jeszcze, żeby dogrzać w łokciach. Przy bicepsach w ogóle też jest bardzo ważne, żeby wyuczyć ten ruch. Łokcie muszą stać prosto, jak w komputerze. O, ręka ma być zapetonowana, ruch tylko w łokciu jest. O, pyk. U mnie to jest już, nie mam na tym punkcie po prostu musi być to precyzyjnie zrobione. Jak czasami patrzyłem, jak jeszcze kiedyś na siłowni tam chodziłem dosyć krótki czas, jak ci ludzie robią jakieś, nawet nie umiem tak zrobić, ale tak jakoś podnoszą tym łokciem. No nie, no po prostu szok. Tego takich treningów, co tutaj ja pokazuję na filmach, w sumie początkujący tacy, co w ogóle nie chodzą na siłownię, w ogóle nie powinni robić. Nawet zalecałbym, jak ktoś w ogóle nie ćwiczył na siłowni, żeby sobie iść na 2-3 miesiące i nawet z jakimś trenerem poćwiczyć. Normalny plan treningowy. Takie po 3 serie, żeby nauczyć się technicznie wszystkich ćwiczeń, wszystkich ruchów.
I dopiero później można zacząć ćwiczyć samemu, kiedy mamy technikę wszystkich ćwiczeń potrzebnych. Nie trzeba wszystkich ćwiczeń robić, wystarczy parę podstawowych. Ale żeby ta technika była nienaganna i później dopiero po paru miesiącach, no tak naprawdę to może po roku, kiedy mamy pełne czucie mięśniowe, połączenie umysłowe z mięśniem ćwiczonym, dopiero wtedy możemy przejść sobie na takie treningi, które ja tu pokazuję. Czyli miażdżenie mięśnia jedną serią do upadku, bo wtedy nie zrobimy sobie krzywdy. Także po prostu to dzisiaj mówię, bo może kiedyś ktoś to może jakiś świeżek oglądać i sobie może zrobić krzywdę naśladując takie rzeczy. Także to jest... Troszeczkę trzeba poćwiczyć dopiero później. Ale później warto przejść na to, bo takie plany treningowe, gdzie jest kilka serii, to one działają, ale do pewnego momentu. One działają tak przez, no przynajmniej u mnie, po 3-4 miesiącach jest koniec postępów. A takie coś gwarantuje postęp cały czas. Dlatego, że robiąc po kilka serii w ćwiczeniu, trzeba zostawiać sobie ten zapas siły na następne serie, następne ćwiczenia. I tak naprawdę my wychodzimy z treningu i my nie jesteśmy pewni, czy my daliśmy z siebie 100%. Będzie jakiś dzień taki słabszy, gdzie dasz z siebie 50%, 70%, może 80% i ty 80% nie gwarantuje bodźca do wzrostu. Ja tak uważam. Wzrost następuje wtedy, kiedy punkt krytyczny jest przekroczony, że dochodzimy do upadku, a najlepiej jeszcze troszeczkę poza upadek. Wtedy mamy gwarantowane 100% musi być pracy zrobionej, żeby uzyskać progres na następny trening. No, do takich wniosków doszedłem po kilkunastu latach. No ale tak jest. Aj. Ktoś może powiedzieć, no tak, ale na przykład jakiś inny kulturysta, czy jakiś Jay Cutler robi dużo objętości, dużo serii, dużo powtórzeń. Tak, tylko że trzeba pamiętać, że tacy goście biorą sterydy i oni się regenerują 4 albo 5 razy szybciej niż naturalny człowiek. Że oni mogą sobie nawet siedzieć i podcierać dupę i będą rośli. A w naturalnym treningu musimy myśleć zupełnie inaczej podchodzić do ćwiczeń. I tak naprawdę to bym chciał tutaj pokazać tymi filmami. Zresztą na swoim przykładzie tych filmów będzie w perspektywie czasu bardzo dużo. No i zobaczymy, jaki ja zrobię progres. Przez ten rok, przez 2 lata, zobaczymy, co tu się wydarzy. Czy mam rację w ogóle? Czy pieprzę bzdury? Dobra. Trochę dogrzane. Jeszcze sobie łyczka wody wezmę. Bo tak. Dobra, to sobie postawię. No i co? Rozpoczynamy hantelkiem. Dobrze. Ostatnio robiłem w tej pozycji i opuszczałem. Fajnie to było. Bardzo ręka tutaj bolała. Ale takie mam wrażenie swoje, że nie wiem, czy nie za bardzo to ćwiczenie nie uszkodziło, to znaczy nie to, że uszkodziło. Czy za bardzo na wiązadła nie poszło? Bo bolał bardzo tutaj ten punkt między bicepsem a tym przedramieniem, tu przy wiązadłach, a nie sam mięsień. I tak dzisiaj zrobię to zawsze robię,
Ale tamto ćwiczenie jeszcze też później spróbuję. Bo właśnie tu też trzeba mądrze. Dobra. Hopa. Ale progres dzisiaj o kilo, więc polecę tym. Ślizga mi się ta ręka. Muszę jakąś magnezję chyba kupić do tych handli. Nie lubię tych skręcanych handli, bo kurcze mają ten taki ślizgający się. Tamte handle są lepsze. No ale dobra. Tak trzeba napierdalać tym, co jest. Hopa! Pach! 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 Puh! 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 Pach! Pach! Muszę zarzucić. I ze 2 razy jeszcze. Hopa! Pach! 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 Nie da się. Kurwa. Dobra. I mamy pewność tutaj. Te 2 ostatnie były szarpnięte, bo już bym sam nie podniósł. Czyli zrobiłem ponad 100%. Dałem z siebie w tej serii ponad 100%. Tak? 110% to było dane. Mamy pewność absolutną, że nastąpił upadek. I dla mnie to jest ćwiczenie zaliczone dopiero, a nie jakieś machanie po kilkanaście i ludzie odkładają hantle, a tam jeszcze spokojnie siły by starczyło na 5-6 ruchów. Jak można w ogóle miarodajnie ocenić ocenić, czy ten mięsień został po prostu przećwiczony kompletnie. No tu mamy pewność. Dlatego właśnie to jest według mnie mądre. I 1 seria. Nie potrzeba 4, 5. Jakieś machania, jakieś. Dajcie ze spokój. Z bzdurami. Ludzie kombinują, cudują. A prostota i tak finalnie wygrywa ze wszystkim.
inne rzeczy się robi, to jest reklama. Reklamowanie, marketing gównianych ćwiczeń i metod. Dobra. Trochę odpocząłem. Cyk. I wąski uchwyt. Dzisiaj 10, 20, 30, 40 kilo tutaj mamy. No ciekawe jak to pójdzie. Kurczę, pamiętam jak 12 kilo tu brałem, a dzisiaj 40. Szok. A triceps to też trzeba pilnować, żeby nie za ciężko. Żeby technika była. Tak samo przy tych tricepsach, nie wiem czy to będzie tu widać. Ale to opuszczanie też nie może być takie, że ten łokieć nam się tutaj mija, bo wtedy tracimy napięcie. Łokcie cały czas muszą być pod takim kątem i przy wyciskaniu ręce tam. Tak byśmy chcieli te ręce tak wysunąć. I trafiamy w róg między ścianą a sufitem. Tak powinny ręce iść. A nie jakieś, tak, ludzie tam czasami patrzę. W ogóle bzdury. Dobra. Opa. Opa. Pa. 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 Muszę zarzucić już. Nie dam rady już. Kur... Ostatnie było z zarzuceniem. Kolejne ćwiczenie zrobione na ponad 100%. Mam 100% pewność, że tu zostało wykonane wszystko. Super. Łyczek. I idziemy na tą prostą sztangę. Pierwsza super seria zrobiona. Teraz tutaj. Tylko sobie te zapinki wezmę, żeby się nie spierdzieliło coś. Dobra. I tu, tak jak zawsze, ja robię celowo inny ruch. Nie wiem, czy to będzie tu widać. Czyli nie taki, a ja robię bardziej taki. I pracuję bicepsem. Dlaczego tak robię? Dlatego, że tu w tym przypadku według moich odczuć mamy przez cały ruch bardzo mocne napięcie na biceps. I to ćwiczenie dużo bardziej męczy niż takie coś. Bo tu tak, zaczynamy łatwo. Tu mamy punkt, w którym sztanga jest najcięższa, albo dźwignia. A tu już jest łatwo, aż do punktu praktycznie, gdzie nie ma w ogóle napięcia w tym miejscu. Co to jest za napięcie? Jak dźwignia jest zgięta,
Z tym mogę tę sztangę trzymać pół dnia. Jest bez sensu. Ruch bezsensowny według mnie, w którym tylko chwilowo mamy napięcie pełne. Równie dobrze ten ruch bym mógł robić dotąd. A tu cały czas mam. Taki gość mi pokazał to ćwiczenie kiedyś, dawno temu. I mówię, super. Dobra. Nawet możemy. Szerzej. Jest też fajnie, bo jest inna praca bicepsa. Super. Wejdę trochę. I lecimy. Delikatne pochylenie do przodu. Upa! Koniec. Ale jeszcze porzucę. Przepięknie. Przepięknie. To przy okazji tutaj jeszcze. No, łapsko jest całe zrobione. Ktoś nie wierzy? To spróbować sobie to ćwiczenie. Jest coś pięknego. Nie pamiętam ile na tym Smithie. Co ja pieprzę na jakim Smithie? Bo później sobie to zrobię. Ale... To bym chciał zrobić to porządnie, żeby wymęczyć. To nie. Zrobimy tak. Cyk. 10, 20. Nie, no za mało będzie. Zrobimy z tymi piątkami. Dobra. Ale to za chwilkę. Najpierw tric. Ja po prostu sobie tutaj naszykuję. Kurwa, to jest uczucie. Zwykle ręczniczek. Ręczniczek to jest po prostu podstawa. Nie lubię tych skórek na tych sprzętach. No ale takie muszą być. I co? Coś mi mówi, że 15 dzisiaj wjadą. A jak nie, to sobie zrobię dropa. Ale nie, dzisiaj jest moc. Opa. A potem dropik zrobimy na 10. Ale chcę chociaż parę ruchów zrobić ciężkich takim.
O 10 już ciężko. Dobra. 11 był wymuszony. I dobijamy 10. Ale pięknie te 15. Kurczę, w tamtym tygodniu chyba podchodziłem i nie było opcji. Oj, oj, oj. Kurczę, nie da się. Kurka wodna. Opuszczam. Zrobię innym sposobem. Opa. I opuszczamy. Koniec. Absolutny upadek. Nie dało się. W ostatnim powtórzeniu specjalnie klatą podniosłem, żeby chociaż poopuszczać. Żeby znowu wykonać ponad 100% pracy w tym ćwiczeniu. Kolejne ćwiczenie. Znowu to powtórzę, ale mam 100% pewność, że zrobiłem je dobrze. Zresztą widać po ciężarach, jak rosną z tygodnia na tydzień. Teraz to. W ten sposób możemy. Ale chwilę odpocznę, bo to będzie ciężkie. A ostatniego trica. Żeby tak fajnie sobie zmęczyć, może bym jakieś inne ćwiczenie zrobił? Wyciskanie sztangi, na przykład w wąskim uchwycie. Dokładnie. Takie coś zrobimy na koniec. Ręka chwilę odpocznie, żeby odzyskać chwyt. No, jednak dobrze, że ten trening zrobiłem. I tak nosiło. Kurka wodna. Super. Ale wyprostować nie można rąk. Ciekawe, czy coś widać? No, skóry nie można złapać. O. Jest tak nabite wszystko. Sobie lubię to postawić. Nie wiem, czy ta sztanga nie jest za ciężka na to ćwiczenie. Ale najwyżej dzisiaj będzie taki trening z ciężkimi ciężarami. Opa! Dobra. Zadowić się. Opa!
Kur... 8. Już jest koniec. Nie dało się dalej. Ten 8. Ale i tak fajnie. 8 razy. Duży ciężar. Tak, na dzisiaj. To jest super. To też jest nowy bodziec. Zamiast machać lekkim. Więcej razy. Dobra, tu sobie naszykuję. Na trica. O kurka. Ale takie treningi intensywne jest zupełnie inne. Mięśnie zabolały. Nie da się rozciągnąć ręki. Nabite wszystko jest jak skurczybyk. Ale to jest inne uczucie niż tak zwana pompa mięśniowa, gdzie się robi kilkanaście razy w kilku seriach. To jest zupełnie coś innego. To jest takie... To, co teraz się dzieje, to jest takie przekatowanie do samej kości. A później taki... 5 dni czuć ręce. Co ja będę mówił? Zresztą dzisiaj nie wiem, który jest dzień. 8 dni minęło od ostatnich rąk. No. Dobra. To ćwiczenie będzie chyba ostatnie. Tak, ostatnie. Ten tric. I kolejny dzień za mną. Dobra. Jeszcze sobie zobaczę. A dzisiaj to się chyba nawet nie będę już po tym treningu napinał, bo to nie ma sensu. Uważam, że to nie ma sensu. Te ręce są tak nabite. Triko. No właśnie. Czapeczka. Czapeczki. Dobra. I tak. Najchętniej. Tutaj złapał. W tej pozycji to jest całkiem lekkie. Nie no. Muszę dołożyć. Na ten dzień to nie. Dzisiaj jest trening cięższy. Tu dychę to trzeba dorzucić. 15 robiłem tam. To był trudniejszy ruch. Czyli łącznie 30. A tu mam 10, 20, 30, 40.
O kurwa. Ciekawe, czy nie przesadziłem. Nałożyłem z dokładką. Zobaczymy. Nic. Najwyżej się nie podniesie. Co? Nic nie stracimy przecież przez to. Lepiej wziąć więcej jak mniej. Dobra. O, pach. O kurna. 19 albo 20 razy. Ja pierdykam. Powiem szczerze, że nieźle. Aż jestem zdziwiony. O, trochę klatka dostała, ale tric. Pięknie. Piękny trening. Super. I można. No mówię, nie będę się napinał, bo tu jest wszystko rozlane. Bez sensu. Będzie, ponapinamy, jak będzie klatka do robienia. Ciekawe, ile to trwało. 38 minut. No, krótko, nie krótko. No ale krócej jak 1,5 godziny albo 2. No. A tutaj mamy 100% pewność, że zrobiliśmy wszystko, co dało się zrobić. I nie zostawiliśmy nawet procenta wątpliwości. Spadam.